To się przyda. Offsety, wkrętki, o, tytan do dżerków, no i koniecznie długie szczypce. Jest. Motor oil na płytką wodę, goliacik, a kotlety też. Cześć, Kamil Grzelak, Mikado Fishing Team. Dziś wybieramy się na szczupaki i przy okazji opowiemy Wam kilka słów na temat sprzętu szczupakowego marki Mikado. Póki co mamy piękną, słoneczną pogodę, ale to ma się wkrótce zmienić. Zapowiadają deszcz, zapowiadają wiatr, także spieszymy się. Łukasz kończy właśnie montować zestawy i ruszamy nad wodę. Dzisiaj zabieramy zarówno zestawy castingowe, idealne do obsługi ciężkich przynęt, jak i spinningi uzbrojone w kołowrotki ze stałą szpulą. Ruszamy nad wodę, bo sporo materiału do nagrania, a chcemy jeszcze połowić. W ofercie Mikado znajdziecie wiele przynęt sztucznych do połowu różnych gatunków ryb drapieżnych, ale w dzisiejszych okolicznościach oczywiście skupimy się na tych przeznaczonych na największe szczupaki. Mamy tutaj dwa modele dżerków, plate odskakujący na boki przy krótkich podszarpnięciach i pensil o bardziej nieregularnej, nieprzewidywalnej pracy. Obydwa występują w dwóch rozmiarach, ale jeśli wielkie szczupaki, to oczywiście i wielkie gumy. Kultowy już Fish Hunter Goliath 18 i 22 cm, Magna 18 cm z twisterowym ogonem na te bardziej leniwe ryby, M-Shad w realistycznych kolorach w długościach 17 i 22 cm. No i nasza nowość na ten sezon, Sicario w rozmiarach 14 i 18 cm, które już podczas tegorocznych testów wielokrotnie udowodniło swoją nieprzeciętną skuteczność na wszystkich szczupakowych łowiskach. Jak już mamy szczupakowego kotleta, to ten kawał silikony musimy jakoś uzbroić. Można to zrobić na kilka sposobów. W serii Joe znajdziecie różne gotowe do zbrojki. Od pojedynczych o różnej długości po kompletne systemy z dwoma kotwicami, wkrętką i szpilkami do zamocowania na przynęcie. Oczywiście samą wkrętkę możecie szybko i sprawnie wymienić na wkrętkę z obciążeniem, jeżeli chcemy, by przynęta pracowała głębiej. To proste i szybkie rozwiązanie, świetnie pasujące do wielkiego Goliata. W mniejszych przynętach fajnie sprawdza się zbrojenie za pomocą główki jigowej Joe w Stinger Eye. To główka, która oprócz oczka do mocowania agrawki posiada pod spodem dodatkowe oczko do zamontowania do zbrojki. Łowiąc w płytkich łowiskach nad podwodnymi łąkami, które jak wiadomo uwielbiają wręcz szczupaki, lubię często używać przynęt uzbrojonych bez obciążenia. Taką przynętę mogę poprowadzić bardzo wolno, pod samą powierzchnią i oprócz standardowych dozbrojek montuję sobie również własnoręcznie zrobione, wykorzystując do tego takie elementy jak wkrętka, szpilka do wbicia w przynętę, solidne krętliki, kółka oraz kotwice BKK. Tak uzbrojona przynęta daje się praktycznie poprowadzić w miejscu, a jednocześnie mam gwarancję, że mój zestaw jest mocny, solidny i przy holu nawet wielkiego szczupaka w zaroślach nic mnie tam nie zawiedzie. Zadowoleni z postępu prac nad filmem postanowiliśmy nagrodzić się chwilą na łowienie. Warto wspomnieć, że prowadzenie przynęty można od czasu do czasu wzbogacić podszarpnięciem lub krótką pauzą, na przykład na poprawienie linki. Takie sytuacje często owocują agresywnym braniem.
Nie sądziliśmy, że pierwsza ryba tego dnia nie tylko zapozuje do ujęć, lecz także pozwoli Kamilowi na własnej skórze przekonać się, jak ostre są kotwice BKK. BKK, super jakość. Mięsień 8-głowy łydki, o ile taki jest teraz 9-głowy. W trakcie tego nagrania nie ucierpiała żadna ryba, a my, wyposażeni w profesjonalne narzędzia, przystąpiliśmy do operacji wyjmowania kotwicy. No dobrze, lekko sprostuję. Kamil przystąpił do operacji, a ja korzystałem z trochę dłuższej niż planowaliśmy przerwy. Panie doktorze, można znieczulenie? Na szczęście cała operacja przebiegła sprawnie i już po chwili mogliśmy wrócić do nagrań. Niektóre przynęty ze względu na swoją budowę potrzebują dodatkowej stabilizacji podczas łowienia z lekkim obciążeniem i na płytkiej wodzie. M-Shad o tak mocno wybrzuszonej konstrukcji świetnie lusterkuje na cięższej główce, jednak z bardzo lekką główką staje się trochę mniej stabilny. Dobrym rozwiązaniem są w tym przypadku wolframowe spajki, czyli nasza nowość na sezon 2021. To nic innego jak spiczaste piny do wbijania w miękkie przynęty w dowolnym miejscu. Dzięki temu, że są wykonane z wolframu, są bardzo ciężkie, a jednocześnie smukłe i niewielkie. Dzięki temu nie niszczą przynęty, nie rozpychają jej od środka, a montaż jest dziecinnie prosty. Tutaj mam około 3-gramowego spajka. Jednego użyję tutaj z przodu. A drugi wbiję w najniższym punkcie. To świetnie nam ustabilizuje przynętę w czasie prowadzenia przy niewielkim obciążeniu i na płytkiej wodzie, o czym mówiłem na początku. Kolejna nowość na sezon 21 to Quick Change Weight. Co to takiego? Ciężarki do szybkiej wymiany. Szczególnie przydatne podczas łowienia w dryfie, tak jak teraz. Przemieszczamy się z wiatrem bez kotwiczenia, a głębokość łowiska często znacznie się zmienia i żeby nie tracić czasu na zmianę przynęty czy zmianę wkrętki na cięższą, lżejszą, po prostu mam w kieszeni coś takiego, co zapinam z przodu przynęty i już szybciutko mogę sobie moją przynętą zejść w głębszy dołek. Jeśli za chwilę się wypłyci, ciężarek zdejmuję i łowię znowu hiperlekko. W najbardziej zarośniętych miejscach, gdzie szczupaki trzeba dosłownie wyciągać z roślinności, nieoceniane bywają haki offsetowe. Seria Joe's to szeroka oferta offsetów, zarówno tych klasycznych, jak i zamontowanym wkrętem i obciążeniem. Tutaj mam akurat gumę Sicario 14 cm z hakiem 5.0, obciążeniem 5 gramów i nie zawaham się jej użyć w nawet największej kępie zielska. Warto poruszyć również temat przyponów na szczupaki. W ostatnich latach oprócz tych wolframowych i stalowych pojawia się coraz to więcej nowości z rozmaitych materiałów. Oczywiście wszystkie z nich mają swoje mocne i słabsze strony, ale to już temat na bardzo obszerną książkę. Łowiąc dzisiaj na gumy na bardzo płytkim i przejrzystym łowisku, używamy przede wszystkim przyponów z fluorokarbonu, który jest praktycznie niewidoczny w wodzie dla bardziej ostrożnych i podejrzliwych szczupaków. Z kolei do dżerkowania stosujemy przypony z tytanowego drutu. Tytan jest bardzo wytrzymały, sztywny i nie odkształca się. Dzięki temu szeroko odskakujące na boki dżerki nie zaczepiają się kotwiczką o przypon, jak to ma miejsce często podczas używania przyponów z bardziej miękkich materiałów. Późnym popołudniem mogliśmy skupić się na tym, co lubimy najbardziej. Płytko prowadzone przynęty Sicario po raz kolejny pokazały drzemiący w nich potencjał. Co ciekawe, pięknie pracowały również w czasie holu. Pamiętacie, o czym Kamil wspominał na początku filmu? Zapowiadają deszcz, zapowiadają wiatr. Tym razem meteorolodzy się nie pomylili. Więc skoro zmieniła się pogoda, to i my zmieniamy radosne dźwięki na coś, co lepiej oddaje klimat dalszej części dnia. Rozpoczęliśmy ciężką szczupakową orkę w strugach deszczu.
Oznaczać to mogło tylko jedno. Za chwilę pojawi się naprawdę gruba ryba. Najlepsze jest to, że już po kilku minutach na zestawie Kamila siada kolejna, która jest o 5 cm dłuższa. Na miarce pokazuje się magiczna setka, co Kamil kwituje radosnym. Hubuziu! Jak to mówią wędkarze? Musicie wierzyć na słowo, że ten ogonek należy do Fish Huntera Goliata. Może przy tej rybie tego nie widać, że to Goliat, ale to naprawdę duża przynęta. Nieocenione były też długie szczypce. Kamil tłumaczy właśnie, że bez tego narzędzia nie bylibyśmy w stanie bezpiecznie uwolnić przynęty i ryby. Wiatr niestety zagłuszył jego wypowiedź. I jedyna rzecz, o której zapomnieliśmy w ferworze walki z rybami i pogodą, to podsumowanie. Jednak czy może być lepsza rekomendacja od pewnie trzymających się na hakach BKK ryb? Chyba nie. A jeśli nam nie wierzycie, to sami sprawdźcie produkty Mikado na jesiennych bajkach.